Witajcie! Z tej strony Arkadiusz Arkadikus Woźniak i w dzisiejszym materiale przeniesiemy Was do obozu Bractwa Śniącego. W tym odcinku omówimy m.in. pierwotny plan obozu sekty, a co za tym idzie wszystkie szkice, jakie są z obozem Bractwa związane, oraz bohaterów niezależnych od wersji beta, mam na myśli wersję 1.0.1, jak i z wersji finalnej. Chcielibyśmy Wam jeszcze przypomnieć, że przy tym materiale pracowało kilka osób, tak aby informacje na ten temat były jak najbardziej wiarygodne i prawdziwe. Tak więc zapnijcie pasy i przygotujcie się na porządną dawkę informacji. Zacznijmy standardowo, od szkiców, gdzie dokładnie rozrysowano plan obozu sekty. Na początku możemy zauważyć bramę, przez którą wchodziło się do obozu Bractwa. Na szkicu przedstawiającym bramę możemy dostrzec dziwny symbol w kształcie oka. W późniejszych rysunkach to oko nadal występuje i bardzo prawdopodobne jest to, że w pierwotnej fazie tworzenia sekciarzy ich symbolem był ten znak, zamiast twarzy śniącego występujących na pancerzach strażników świątynnych. Sama brama została dokładnie odwzorowana w grze, będąca otoczona dwoma drzewami. Sam szkic obozu sekty miał się pierwotnie składać z 6 wysepek umieszczonych na bagnie. Na wysepce oznaczonej cyfrą 1 znajdowało się laboratorium narkotyków, czyli po prostu laboratorium bagiennego ziela, jak i kilka chatek, które możemy tutaj zobaczyć. Przejdźmy teraz do laboratorium. Na rysunku po lewej stronie możemy zauważyć stół alchemiczny, a dalej kotłownię, miech i wagę. Pod kotłownią znajdował się żarzący popiół, który zapewne służył do produkcji bagiennego ziela. Na wysepce numer 2 znajdowały się 4 domki zbudowane wokół drzewa. Do wysepki oznaczonej numerem 3 można było dostać się z wysepki numer 1, jak i 2, ponieważ znajdowała się tam droga zbudowana z drewnianych pali. Tutaj znajdowały się głównie chatki nowicjuszy i ogromne obalone drzewo, przez które przechodziła dróżka prowadząca do wysepki oznaczonej numerem 4. Na 4. wysepce znajdowała się stołówka, czy też inaczej kuchnia oraz, podobnie jak to było wcześniej, kilka chatek nowicjuszy. Dokładnego wglądu pod to miejsce nie udało się znaleźć, gdyż najprawdopodobniej tego szkicu w ogóle nie ma. Na wysepce numer 5 znajdowała się kaplica. Natomiast dalej dziedziniec świątynny oraz sanktuarium, czyli po prostu najświętsze miejsce. Istnieje jeszcze drugi szkic ukazujący obóz sekty z innej perspektywy. Możemy zauważyć dodatkowe szczegóły, takie jak latryna znajdująca się na wysepce numer 3 przypominająca studnię, lecz nie jest to nic innego jak wychodek, gdzie ludzie z obozu załatwiali swoje pilne potrzeby. Wracając do kaplicy, to możemy zauważyć, że jej wygląd zewnętrzny był dosyć interesujący. Wielka skała, a na środku niej wielki symbol tajemniczego oka. Na rysunku widać, że można było się dostać na górę tej skały, ponieważ możemy zauważyć schody prowadzące na szczyt tej góry. Przed tą skałą znajdowały się kabiny medytacyjne, gdzie członkowie z obozu sekty mogli indywidualnie medytować na poduszce w częściowo zamkniętych przegrodach. Lecz to, co znajduje się wewnątrz skały, pozostaje tylko domysłem. Dalej znajdziemy dziedziniec świątynny, który w finalnej wersji był miejscem, gdzie strażnicy świątynni pod przywództwem Kor Angara rozwijali swe umiejętności bojowe, lecz pierwotnie miało to być dziedzińcem świątynnym, a nie miejscem treningowym. Na samym końcu bractwa znajdowało się sanktuarium, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy. Oczywiście piranie postarali się o szczegółowość w opisie, dzięki czemu będziemy w stanie dokładniej określić, co w nim się znajdowało i jaki był jego cel. Sanktuarium miało składać się z 2 skrzydeł pobocznych, lewego i prawego. Na środku tej budowli znajdował się już znany nam z wcześniejszych szkiców dziwny symbol oka. Po prawej stronie było zejście na dół, do kuchni. Wewnątrz budynku znajdował się na początku przedpokój, a dalej miejsce publiczne, gdzie pewnie większość osób miała tam dostęp. Na górze budynku możemy zauważyć, że znajdował się tam pokój z balkonem, a tuż przed nim były komory dla mniej ważnych guru, gdzie ci przebywali tam medytując z dala od nowicjuszy.
Po prawej stronie znajdował się pokój ważnego guru, ale do niego przejdziemy zaraz. Po lewej stronie, czyli w lewym skrzydle, znajdował się gabinet lekarski, a tuż pod nim pokój prywatny. Na innym szkicu zachodniego skrzydła, czyli tego lewego, możemy zauważyć przedpokój, kostium oraz skarbiec. Więcej informacji na temat tej części nie znamy. Przejdźmy teraz do prawego skrzydła, gdzie po wejściu do niego wchodzimy do pokoju ważniejszego guru, podpisanego jako Uber Guru, czy też, jak to jest tu napisane, Schwarzzimmer, czyli czarnego pokoju, z którego można było wydostać się na balkon. Wewnątrz tego pokoju znajdowało się łóżko, skrzynie, skóry, gobeliny, czyli tkaniny przedstawiające jakiś obraz. Najprawdopodobniej ten pokój był Iberiona, lecz nie jest to pewne, ale jest to najbardziej prawdopodobne, bo jak wiemy, Iberion był najważniejszą postacią w tym obozie. A fakt, że w tym pokoju jest jedno łóżko, sugeruje, że należał on do jednej osoby. Istniało jeszcze jedno ciekawe miejsce znajdujące się w tym budynku. Chodzi tu o kryptę. Gdzieś w przedpokoju, bądź w miejscu nazwanym miejscem publicznym, było to zejście w dół, które prowadziło do miejsca dość dziwnego moim zdaniem. Znaleźliśmy nawet plan krypty i wygląda on interesująco. Możemy zauważyć dwie statuetki, do których jeszcze zaraz wrócimy. Dalej znajdował się ołtarz ofiarny, a po lewej i prawej od ołtarza miski z olejem. Interesujący jest też fakt, że w Gotiku 1 bractwo nie dokonywało żadnych ofiar z ludzi. Nie było też nigdzie stołu ofiarnego, jednak ci fanatyczni, opętani przez moc śniącego, mieli w głowach pomysł, aby złożyć człowieka w ofierze śniącemu. Przychodzi tu na myśl scena z Baalem Lukorem w cmentarzysku orków, który w swym gniewie chciał zabić bezimiennego. Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący! Ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego Pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Co do składania ofiar, na jednym ze screenów z wczesnej alfy Gotika możemy zauważyć strażników świątynnych, guru, jak i uwięzionych kopaczy, których prawdopodobnie chcą złożyć w tym miejscu w ofierze. W finalnej wersji był tutaj zwykły szkielet, prawdopodobnie tego kopacza będącego złożonego w ofierze śniącemu, ponieważ w fazie beta mieli już przypisaną wiarę, czego dowodem mogą być pancerze strażników świątynnych, a na nich znajduje się maska śniącego. Możemy założyć tezę, że w późniejszych fazach tworzenia obozu sekty piranie mieli pomysł, aby obóz bractwa dokonywał ofiar na ludziach dla śniącego, lecz przez takie zabijanie ludzi mogło łatwiej wydać prawdziwą naturę śniącego. Wracając do tych statuetek, to w Gotiku 1 występują dwa ich rodzaje. Jedna z nich jest nam bardziej znana i jest to statuetka śniącego należąca do obozu bractwa, na co wskazuje kod pod nią. Staw, rzeczy, idol, czyli Baal, oraz sleeper, czyli śniący, tłumacząc rzeczy należące do guru. Warto wspomnieć, że jest to statuetka, którą znajdziemy w obozie orków. Co ciekawe, istnieje jeszcze druga statuetka będąca własnością bractwa, na co wskazuje kod, podobnie jak w poprzedniej statuetce. Jednak z tym związany jest większy problem, dlatego że słowa ogromd nie idzie poprawnie przetłumaczyć, natomiast w grze ta statuetka nazwana jest po prostu Bożek. Posążek ten bardzo przypomina demony z rogami ze szkiców i istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ta statuetka o tej nazwie była stworzona prędzej niż ta druga związana ze śniącym. Ponadto nie można jej zdobyć nigdzie w grze. Jest bardzo mała i jedynym możliwym sposobem jej zdobycia to konsola kodów. Dla jasności, w wersji beta obie statuetki są małej wielkości. Istnieje też prawdopodobieństwo, że ta statuetka śniącego została wybrana przez twórców, a tamtej zapomnieli po prostu usunąć.
Możemy założyć teorię, że wiara bractwa jeszcze w pre-alpha Gothica nie była z góry jednoznacznie ustalona, do tego żadna wczesna strona Piranii oraz szkice nie wspominają o tym, że to bractwo śniącego, tylko po prostu bractwo na bagnie. Istnieje jeszcze inna opcja, że Piranie posiadali pewien plan, że Bóg, w którego będą wierzyli, będzie zły i będzie siał zniszczenie. Mieli mu składać ofiary, nie będąc świadomym, że Bóg, w którego wierzą, będzie demonem. Na pierwszej stronie Pirania Bytes możemy przeczytać krótkie wprowadzenie do fabuły gry, a w nim opis obozu bractwa, tłumacząc pewien fragment tekstu: istnieje nieco zaciszona grupa, obóz sekty, których przywódcy prorokowali o szybkim upadku świata. Razem z uczniami obchodzą dni ostateczne, które według nich nadejdą niebawem. Dla przypomnienia, w Gothicu sekciarze nie głosili upadku końca świata, wręcz przeciwnie, wierzyli, że ich bóstwo da im wieczną wolność. Jeszcze chcielibyśmy wspomnieć, że statuetka Ogrond w obozie sekty przypomina te statuetki znajdujące się w ich chatach. Są bardzo zbliżone do siebie wyglądem. Na jednej z wideoprezentacji Gothica z wczesnej wersji możemy zauważyć nowicjusza, który w starym obozie modli się do tej statuetki, jak ta, która występuje obecnie w chatach nowicjuszy, przypominająca ten posążek. Gespielt wird Gothic aus der Verfolgerperspektive, da alle Charaktere dabei Twórcy w dalszym etapie produkcji gry wycięli możliwość interakcji z tym obiektem, przez co nie można było się już do niego modlić. Chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że w początkowej fazie tworzenia gry, gdzieś w wersji 0.89i, czyli alfy Gothica, zamiast sanktuarium znajdowała się olbrzymia drewniana wieża, przez którą przechodził sam Iberion ze swoimi ludźmi. Możemy jasno stwierdzić, że ta wieża początkowo była centrum obozu, czyli najważniejszym miejscem, tak jak sanktuarium na szkicach. Tworząc obóz sekty, całkowicie zrezygnowano z planu sanktuarium kosztem drewnianej wieży, wreszcie, by też i z niej zrezygnować, dodając świątynię, a przed nią jej dziedziniec. Warto też wspomnieć, że na wczesnych screenach z tej wersji nie było dziedzińca świątynnego oraz świątyni, jaką znamy z pierwszej części. Mamy na to dwa dowody. Jednym jest screen przedstawiający Lestera w szacie guru i jak widzimy, tam gdzie powinien być plac, są bagna. Drugi dowód to mapa w wersji 1.0.1. Możemy dostrzec, że na mapie bractwo składa się z podobnych ilości wysepek, jakie występowały na szkicach. Oprócz tego, gdzieś tam na końcu znajdowała się drewniana wieża, a nie sanktuarium, jak to sobie Piranie pierwotnie wymyśliły. Ciekawscy teraz pomyślą, że jeszcze w wersji 1.0.1 znajdowała się ta wieża, na co może wskazywać rozrysowanie tej wieży na mapie. Otóż jesteście w błędzie, mapa bractwa w wersji 1.0.1 była po prostu niedoaktualizowana. Dowodem na to jest gameplay Petry z GameStartu, gdzie Petra, grając na oryginalnym World Zenie w wersji 1.0.1, idzie z Lesterem na dziedziniec świątynny, którego wedle rozrysowanego bractwa na mapie nie powinno jeszcze być. Sam plan obozu sekty bardzo, ale to bardzo zmienił się w finalnej wersji. Został nam praktycznie przedstawiony nowy obóz bractwa, zdecydowanie większy, ciekawszy i z pewnością bardziej kreatywnie zrobiony. W obozie znajdowała się kuźnia, której nie planowano na szkicach, a pierwotny dziedziniec świątynny stał się miejscem treningowym strażników. Istnieją jeszcze dwa szkice przedstawiające obóz sekty, wyglądające bardzo podobnie, z których ostatecznie też zrezygnowano. Teraz standardowo przejdźmy do bohaterów niezależnych, usuniętych dialogów bądź pozmienianych, jak i usuniętych zadań z wersji beta i finalnej. Idąc do obozu sekty, możemy zauważyć Lestera, który czeka na nas już od pierwszego rozdziału przed obozem, lecz zagada do nas tylko wtedy, jeśli będziemy posiadać gildię. Same dialogi z Lesterem były nieco inne, lecz zbytnio nie różniły się od siebie. Zaglądając do skryptów Lestera, z finalnej wersji możemy zauważyć, że pierwotnie miał mieć 15 poziom, lecz twórcy zmienili mu go na 999, aby nie uciekał przed golemem, na co wskazuje sam podpis. Dodatkowo w skryptach możemy znaleźć ciekawy komentarz, a dokładnie SN, ważne dla drugiego rozdziału, Lester czeka za graczem. Niżej natomiast jest skrót MH, cofnąłem go trochę do tyłu.
Oczywiście są to dawni członkowie Piranii, gdzie SN oznacza Stefan Newell, a MH Michael Hoge. Ciekawostką jest też to, że Lester pierwotnie prowadził nas do następujących miejsc: do zielarza, laboratorium, do placu treningowego, do kuźni oraz do placu świątynnego, czyli aż do 5 miejsc. Dla przypomnienia, w premierowej wersji Lester prowadził nas do 4 miejsc, tak więc czym jest to 5. miejsce? Dla rozjaśnienia, jeśli wybierzemy opcję laboratorium, to Lester zaprowadzi nas aż do chaty Korkaloma. Jeśli wybierzemy zielarza, to zaprowadzi nas do Fortuno. Czyli wniosek jest jasny, Piranie wycięli opcję pierwszą, gdzie Lester już nas nie prowadził prosto do laboratorium, natomiast nazwa zielarz została zmieniona na laboratorium, gdzie w finalnej wersji, idąc tam z Lesterem, idziemy tak naprawdę do zielarza, przy czym Lester jednocześnie, wspominając o Fortuno, mówi też o Korkalomie. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Gdy wybierzemy opcję, aby Lester zaprowadził nas do placu treningowego, to nieudolnie będzie chciał nas zaprowadzić tam, gdzie Kor Angar przebywa ze strażnikami świątynnymi. Zresztą wskazuje na to sama nazwa, która została zmieniona na uczonych, przy czym sama rutyna Lestera została zmieniona, gdzie ostatecznie prowadził nas w pobliże Balkadara, wspominając jednocześnie, że na górze znajdziemy plac treningowy. Tam znajdziesz Balkadara. To on naucza nowicjuszy. Nad nami znajduje się plac treningowy świątynnych strażników. Zaczekam na ciebie na dole albo u Baal Namiba przy wejściu do obozu. Najprawdopodobniej powodem wycięcia tego były drabiny powodujące problemy techniczne. W 3. rozdziale, spotykając Lestera nieopodal górskiej fortecy, bezimienny zapyta go, jak ominął żywą skałę, czyli golema. Jak ci się udało przejść przez tę żywą górę? Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Natomiast w becie dialog wyglądał nieco inaczej. Szukam kamieni ogniskujących. Jak ci się udało ominąć psy? Czym więc były te psy? Sprawdzając w konsoli kodów waypointy, możemy zauważyć punkty o nazwie Bloodhunden, co tłumacząc dosłownie oznacza krwawe psy. Oczywiście jasne jest to, że waypointy te należały do ogarów, więc wychodzi na to, że bezimienny, pytając się Lestera, miał na myśli po prostu ogary. Możemy też dojść do wniosku, że początkowo twórcy nie mieli w planach dodawać tam kamiennego golema. Ciekawe jest też to, że gdy zaprowadzimy Lestera do górskiej fortecy i oddamy mu dokument, to będziemy mogli wybrać jedną z 3 nagród, między innymi rudę, zwój pirokinezy oraz napój leczniczy. We finalnej wersji, oddając Lesterowi dokument, ten daje nam zwoje, lecz innych opcji do wyboru nie mamy. Znalazłem dokument. Dobra robota. Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Przy ich pomocy uda ci się dotrzeć do kamienia. Zaczekam na ciebie przy platformie. Idąc dalej, spotykamy Baal Namiba, który po wykonaniu 2 zadań mianował nas nowicjuszem, o czym już wspominaliśmy w poprzednich materiałach, lecz przeanalizujmy te zadania, które nam zlecał. Czy mogę przydać się bractwu? Możesz to udowodnić, jeśli chcesz do nas dołączyć. Zamieniam się w słuch. Niektórzy z naszych braci potrzebują pomocy na bagnach. Idź do nich i zapytaj się, w czym możesz im się przydać. Kiedy to skończysz, staniesz się pełnoprawnym nowicjuszem. Musimy zabić kilka agresywnych krwiopijców oraz przynieść 20 sztuk bagiennego ziela. Pomogłem braciom i dali mi to bagienne ziele. Masz bagienne ziele, to dobrze. Z pewnością byłeś nieocenioną pomocą dla swoich przyszłych braci. Teraz jesteś już gotowy, aby uzyskać ważną pracę. Już widzę cię jako nowego brata pośród nas. Drugiego zadania nie można było wykonać w grze, gdyż prawdopodobnie Piranie nie zdążyły jeszcze zaimplementować dialogów, bądź też gra źle je odczytuje po przeniesieniu skryptów z bety do wersji finalnej, jednak spróbujmy je przetłumaczyć. Czy mogę coś jeszcze zrobić dla bractwa? Mam dla ciebie bardzo ważne zadanie. Co takiego? Salm, jeden z naszych braci, połączył siły z biednymi członkami z nowego obozu i zaczął wytwarzać nielegalne bagienne ziele. Dostarcza im wszystko, czego potrzebują, a oni z tego wytwarzają bagienne ziele. Nie możemy tolerować innych wytwórni, tylko my je mamy tworzyć. Interesujące.
Co powinienem zrobić? Powinieneś się spotkać z tymi facetami i podać się jako nowy kurier, przy czym dowiesz się, gdzie laboratorium jest ukryte. A co z Salmem? Brat Salm postanowił nas opuścić, więc nie powinien ci przeszkadzać. Po prostu powiedz swoim przyszłym kumplom, że pozbyłeś się Salma, abyś mógł przejąć jego wytwórnię. To będzie bardziej wiarygodne niż mówienie czegoś innego. Zanim Salm odszedł, zwierzył się nam, że spotykał się z nimi w nocy przy drewnianej wieży niedaleko nowego obozu, by móc wymienić skradzione rzeczy ze świątyni. Idź tam i dowiedz się, gdzie jest laboratorium. Oczywiście Salma w becie nie możemy znaleźć nigdzie w grze. Nawet w skryptach nie ma o nim żadnych informacji. Być może po prostu piranie nie zdążyli wprowadzić go do gry w późniejszym etapie produkcji, lecz i tak później pomysł dodania go piranie porzucili. Idąc w stronę bagien, możemy napotkać Baal Parveza i Baal Tarana, którzy zresztą zostali później przeniesieni do starego obozu, głosząc nauki śniącego. Poza tym, gdy wpiszemy odpowiednie komendy, to ścieżka, na którym stoją ci dwaj panowie, nazwana jest Midpoint, co oznacza po prostu miejsce spotkań. Niedaleko nich znajdował się Yoru, który w becie miał inne miejsce zamieszkania. Ostatecznie Yoru przeniesiono nieopodal wejścia obozu, gdzie głosił nauki o śniącym. Co ciekawe, w skryptach finalnej wersji ma niewykorzystane dialogi, z których piranie postanowili zrezygnować, lecz nie usunęli ich ze skryptów. Dialog ten miał się znajdować na początku rozmowy. Jesteś tu nowy. Czy spróbowałeś już naszego zioła? Powinieneś się na to zdecydować. To dobrze odpręża. Potrafi otworzyć umysł na słowa śniącego. Chodź do nas i uwolnij swój umysł. Przygotuj się na podróż duchową. Naucz się korzystać z mocy ducha. Naucz się go kontrolować. Dołącz do naszego społeczeństwa przebudzenia i jednocześnie zbudzonego. Podziel się z nami swoją mocą, gdy my dzielimy się swoją z tobą. Uwolnij się od poszukiwania i rozpoczynania poszukiwania. Odkrywaj prawdę. Możesz to wszystko osiągnąć, gdy tylko do nas dołączysz. Nieopodal Yoru znajdował się Shrat, którego znaliśmy z samotnego zamieszkiwania na bagnach. Co ciekawe, w skryptach bety posiada on dość interesujący dialog. Śniący się przebudził, hurra! Wydajesz się być bardzo entuzjastyczny. Tak więc wszystko zostało już rozegrane. Czekam tylko, aż strażnicy świątyni stracą czujność. Wtedy dam nogę. Wszyscy oszaleli, biegają jak zahipnotyzowani. Śniący tu, śniący tam. Ale ja go nie słyszę. Mam przeczucie, że to wszystko źle się skończy, dlatego chcę stąd odejść. Ciekawe jest to, że Gorna Drak, od którego mogliśmy nauczyć się pozyskiwania wydzieliny spełzaczy, posiada dialogi w skryptach bety, które dowodzą, że podobnie jak Shrat miał się znajdować w świątyni śniącego. Chłopcze, nie idź dalej. Tam są nieumarli orkowie, oni nie rozumieją zabawy. Czy zostałeś zaatakowany przez orków? Tak, chociaż są pod wpływem kapłanów popierających Kaloma, atakują nas. Jest tak prawdopodobnie z powodu przebudzenia śniącego, co oznacza, że są pod wpływem kapłanów. Cóż, kapłani byli i są wciąż potężni. Sprowadzili śniącego do naszego świata i przez setki lat utrzymywali straż świątynną z ich mocą. Ale teraz, gdy śniący się budzi, ich moc i wpływ na innych maleją. Dlaczego mi to mówisz? Nie wiem dlaczego. Po prostu chyba mam zbyt dobre serce. Nie mów nikomu, że ci to powiedziałem. Idź już i nie mów do mnie więcej. Oprócz tych dwóch NPC-ów w świątyni śniącego miał się znajdować jeszcze Gorhanis oraz Gor-Naran, a oto usunięty dialog z Gorhanisem. Co tu robisz? Chcę pomóc obudzić śniącego. Nie wyglądasz, jakbyś chciał nam pomóc. Idź dalej, nie będę cię zatrzymywał. Jeśli kłamiesz, to arcykapłan da ci nauczkę. To nie twoja sprawa, więc pozwolę ci przejść. Nie będziesz w stanie ominąć arcykapłana, więc nie muszę plamić mojego miecza twoją krwią. Jak ominąć arcykapłana? Kapłan pozwoli przejść tylko nam, ponieważ rozmawiałem z mistrzem Korkalomem. Niepotrzebne jest szczęście. Wystarczy tylko przejść. Jedynym szczęściarzem z całej tej czwórki jest Gor-Naran, o którym piranie zapomnieli, przez co możemy odbyć z nim zdubbingowany dialog w bractwie, lecz dialog ten tak naprawdę powinien, jak sam bohater, znajdować się w świątyni śniącego. A dokąd to się wybierasz? Nikt nie ma tu prawa wstępu. A co się tu tak w ogóle dzieje? Pytasz, co się tu dzieje? Padnij na kolana i błagaj śniącego o litość nad twoją grzeszną duszą. Oto bowiem nadszedł moment jego wielkiego przebudzenia. Nie powstrzymasz mnie.
Jak sobie życzysz, chłopcze. W imię śniącego. Jako jedyny z całej czwórki miał atakować bohatera, szkoda jednak tego, bo oprócz Gorboby i Korkaloma w świątyni nie występuje żaden imienny bohater niezależny. W becie występował przedmiot o nazwie Joint dla kopaczy, z którego wynika, że w pierwotnych założeniach, aby przekonać na przykład Dustiego, musieliśmy mu dać tego jointa, dzięki czemu po wypaleniu go był chętny do dołączenia do bractwa. Ostatecznie z tego zrezygnowano, a Dustiego trzeba było przekonać na inny sposób. Idąc do świątyni możemy spotkać Baltajona, a kilka metrów dalej stoi sam Iberion znajdujący się trochę bliżej. Być może piranie zrobili to tak, że w drugim rozdziale Iberion miał czekać przed bohaterem nieco bliżej, jednak gdy przyniesiemy mu kamień ogniskujący, ten powie nam, abyśmy zanieśli go Korkalomowi, co zresztą jest wszystkim znane. W finalnej wersji zapytawszy się, gdzie go znajdziemy, to Iberion powie nam, abyśmy udali się do Lestera, który oprowadzi nas po obozie bractwa. Porozmawiaj z Lesterem. Znajdziesz go przy wejściu do obozu. On wskaże ci drogę. Natomiast w becie Iberion powie nam tak. Udaj się do Uzula, znajdującego się na placu świątynnym. Często oprowadza tam nowicjuszy. Tajemnicza postać Uzula w becie nigdzie nie występuje. W wersji 1.0.1 został już wycięty z gry, natomiast można się domyślić, że miał pełnić funkcję przewodnika w obozie bractwa, zanim robił to Lester. Dodatkowo Uzul miał znajdować się na placu świątynnym, dowiadując się tego prosto od Iberiona. W skryptach jest luka między nowicjuszem o numerze 1303 oraz 1305, z czego wynika, że prawdopodobnie Uzul nosił numer 1304. Jednak więcej informacji o nim nie byliśmy w stanie znaleźć, gdyż w skryptach nie ma nic więcej o nim wspomniane, oprócz tego przedawnionego dialogu, który piranie w becie zapomnieli zmienić. Jednak z pomocą przyszła tu ręka Avalacha, który w dość sprytny sposób odnalazł w plikach nieusunięty i zapomniany dialog. Mam na imię Uzul, zawsze do usług. Słyszałem, że możesz oprowadzić mnie po obozie. Daj mi po prostu 5 bryłek rudy i powiedz, gdzie chcesz iść. Oczywiście tylko w obozie. Uzul prowadził nas w takie miejsca jak laboratorium, kuźnia, do miejsca treningowego oraz do wyjścia, a po zaprowadzeniu nas w dane miejsce wracał z powrotem na dziedziniec świątynny. Uzul, dla przypomnienia, został wycięty przed wersją beta, czyli 1.0.1, a jego dialogi i funkcje przejął Lester, lecz w nieco zmienionej formie. Wracając do Iberiona, to w skryptach możemy znaleźć, że miał niewykorzystany dialog, który został usunięty. Nazwa tego dialogu to Last Words, co oznacza ostatnie słowa Iberiona. Dialog miał się włączyć po dostarczeniu ziół Kor Angarowi, który wybudził Iberiona, lecz ten po rozmowie z nami umierał. To koniec. Śniący. Widziałem go. Kto? To ty. Dobrze. Posłuchaj mnie. Nie można obudzić śniącego. Magowie wody. Co z nimi? Musisz iść do magów wody. Oni są w stanie nas stąd wydostać. Śniący. Widziałem go. On jest demonem. Jeśli nadal chcesz zniszczyć barierę, idź do nowego obozu. Zdaj magom raport. Powiedz im, że udało się nam znaleźć sposób na naładowanie kamieni ogniskujących. One powinny zniszczyć barierę. Zło nie może się obudzić. Dodatkowo Iberion we wczesnych wersjach nosił kostur światła, lecz już przed wersją 1.0.1 wycięli mu tą broń, którą mogliśmy znaleźć w skryptach. W Alfie Gotika zamiast ziół leczniczych mieliśmy przynieść Angarowi miksturę dla Iberiona, która występuje w skryptach bety, jak i w finalnej wersji. Mikstura ta została wykorzystana w różnych modyfikacjach. W trzecim rozdziale Kor Angar zlecał nam, abyśmy udali się do cmentarzyska orków. Oczywiście po zakończeniu tego dialogu musieliśmy iść do Talasa, który nas tam zaprowadził. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On będzie twoim przewodnikiem. Natomiast w becie po zakończeniu tego dialogu wyskoczył nam jeszcze jeden dodatkowy dialog, który występował tylko tam, czyli właśnie w becie. Co tam może na mnie czekać? Cmentarzysko orków to system jaskiń, gdzie orkowie chowali tam swoich braci. Wspieraj strażników świątynnych podczas przeszukiwań. Śniący da nam znak, jestem tego pewien. Czy są tam teraz orkowie?
O ile mi wiadomo, jest to stare opuszczone miejsce kultu. Nie wydaje mi się, żeby orkowie odwiedzali to miejsce. We finalnej wersji, jeśli zaprowadzimy Dustiego do Tondriala, to po zakończeniu dialogu z Baalem nie będziemy mogli nic powiedzieć Dustiemu. W skryptach znajduje się dodatkowy, usunięty dialog, który wyglądał mniej więcej tak. Czy to oznacza, że jestem już członkiem? Tak po prostu? Na to wygląda. Po prostu rób to, co ci mówi mistrz. Ostatnim z bohaterów niezależnych, do którego przejdziemy, jest Kain. Oczywiście w becie posiada dialogi, które nie funkcjonowały dobrze w grze, lecz znajdują się w skryptach. Dialogi te miały występować po odejściu Kor Kaloma. Kalom nie wziął go ze sobą, przez co czuł się rozczarowany. Ponadto w wersji finalnej miał posiadać jeszcze dodatkowe dialogi, gdzie wspomina bohaterowi, że aby móc dostać się do Kaloma, trzeba przynieść mu nieco ziół, dzięki czemu strażnik Kaloma nas przepuści. Chciałbym porozmawiać z Kor Kalomem. Możesz mi pomóc? Jeśli chcesz pogadać z Kor Kalomem, musisz mieć dobry powód. Strażnik ma polecenie wpuszczać tylko tych, którzy przynoszą substancje alchemiczne lub są przysyłani przez innych guru. Jakiego rodzaju substancje alchemiczne mogę przynieść Kor Kalomowi? Kalomowi potrzebna jest wydzielina pełzaczy. Jeśli zdobędziesz dla niego odpowiednią ich ilość, strażnik na pewno cię przepuści. Potrzebuje też roślin i owoców, które można znaleźć między obozami albo kupić u Fortuno na dole. Jak mogę przekonać guru, aby wysłali mnie do Kaloma? Lester może ci powiedzieć więcej na ten temat. Do niedawna pracował dla Kor Kaloma. Teraz on i guru zajmują się rekrutacją nowych. I to na tyle, jeśli chodzi o Bractwo Śniącego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że część informacji mogła być wam już dobrze znana, lecz chcieliśmy dokładnie, za pomocą dowodów, przedstawić wam zarys tego wszystkiego, co zostało porzucone w tym właśnie materiale poświęconym tylko obozowi Bractwa. W materiale tym można było jeszcze opowiedzieć o kilku rzeczach, lecz były one na tyle błahe, że postanowiliśmy, że nie będziemy was nimi zamęczać. Należą się wielkie podziękowania dla osób, które mnie wspierały i pomagały, czyli Avalacha, Ortegixa, Siwarka, Hastora, Arciego oraz Zekkera. W następnym materiale porozmawiamy o starym obozie i innych ciekawostkach, które jeszcze nie są wam znane. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że podobało wam się to, co przedstawiliśmy. Zachęcamy was do komentowania, podsyłania ciekawostek, teorii i opinii tego, co wy myślicie na temat tego materiału, gdyż to od was tylko zależy, kiedy i w jakim tempie pojawią się nowe filmy. Ja się z wami żegnam, cześć!